Piękny stereofoniczny amplituner Luxman R1500. Produkcja 1978 rok. Piękne wykonanie, bardzo wysokiej klasy elementy. Ja już sobie tutaj podłączyłem praktycznie większość urządzeń pomiarowych, którymi dysponuję. Wykonałem kilka testów. I o dziwo jest to pierwszy amplituner, który nie wymaga zestrojenia tunera FM. Pomimo upływu 40 lat praktycznie jest on nierozstrojony, co budzi podziw jak na jakość zastosowanych komponentów. Po wykonaniu drobnych pomiarów zniekształceń harmonicznych przy mocy 70 W zniekształcenia, podaje producent, mają być na poziomie 0,05%, mieszczą się w granicach 0,03% przy obciążeniu 8 ohmów jednego kanału i częstotliwości pomiarowej 1000 Hz. I tak jak bywa zawsze w przypadku tak starych urządzeń, niby urządzenie pełnosprawne nie jest do końca pełnosprawne ze względu na wiek. Tu przedstawię jak zawsze na każdym filmie kilka niedomagań tego konkretnego egzemplarza. Podałem częstotliwość 1000 Hz na tuner FM, jak również 1000 Hz na wejście AUX. Jak zwykle przerywają przełączniki. Przycisk load. Inne pozostałe nawet przy przełączniku głośników słychać minimalnie, jak one funkcjonują nieprawidłowo. Potencjometr od regulacji dźwięku, barwy dźwięku. Są to wszystko typowe usterki dla tak starych urządzeń audio. Ponadto spalone kilka żarówek, uszkodzony jeszcze minimalnie tuner, ponieważ podczas regulacji występują dość mocne trzaski w głośnikach. Spalona żaróweczka od FM Stereo. Aby wymienić tą żaróweczkę, należy zdjąć panel przedni. Konkretnie tak w tym modelu producent to wymyślił. Pozostałe niedomagania to jeszcze przerywające przełączniki od też korektora barwy dźwięku, przełączniki hebelkowe, przełącznik źródła. Następnie jeszcze w tych wiekowych urządzeniach należy sprawdzić pojemności kondensatorów, przede wszystkim kondensatorów filtru zasilacza, kondensatorów w końcówkach mocy, które są narażone na wysokie temperatury i mogą bardzo szybko ulec zestarzeniu i wyschnięciu, co jest jednoznaczne z utratą ich pojemności. Kondensatorów w torach audio z reguły nie dotykam, nie wymieniam, ponieważ one praktycznie się nie psują, natomiast wymiana na inne te kondensatorki powoduje zmianę charakterystyki brzmienia danego egzemplarza. Tak wygląda amplituner po zdjęciu przedniego panela. Żaróweczka stereo, tak jak mówiłem, schowana. Tutaj jeszcze jest spalona żaróweczka od podświetlenia wskaźnika skali i następnie są jeszcze uszkodzone potencjometry, ponieważ wszystkie potencjometry dla regulacji barwy dźwięku oraz głośności są podwójne. Niestety smary w tych potencjometrach z wiekiem tak się zestarzały, że nie ma możliwości obrócenia oddzielnie jedną częścią potencjometru i drugą. Całość trzeba będzie jakoś rozmontować, naprawić. Na to już mam różne określone sposoby. Wymontowane potencjometry częściowo, wszystkie przełączniki do naprawy. W międzyczasie zacząłem sprawdzać pojemności kondensatorów elektrolitycznych. I okazało się tak, dwa kondensatory mocy niestety musiały zostać wymienione, ponieważ jeden ma 1690 mikrofaradów zamiast 4700, drugi 1520 zamiast 4700 i trzeci do zasilacza pomocniczego zamiast 3300 2700. Te zostały już wymienione. Następnie wymieniłem też trzy kondensatory filtrujące w jednej końcówce mocy. Tutaj mam jeszcze do wymiany. Akurat dysponuję kondensatorami Rubicon, Nishikon. Są to dobrej klasy elementy i w tym momencie można je spokojnie zastąpić. Po naprawie te przełączniki oczywiście zamontuję.
Styki tych przełączników są zasiarczone, zaśniedziałe. Jak było widać na wstępie, po lekkim naciśnięciu te styki nie kontaktują, co powoduje trzaski i przerywanie w torze audio. Kondensatorów ogólnie w torze audio nie wymieniam, tak jak już wcześniej wspomniałem. Tu mam jeszcze do przetestowania elektrolity na płytce zasilacza. Amplituner częściowo zmontowany, potencjometry, przełączniki na miejscu. Jest to jeszcze wersja robocza. Wymieniona żaróweczka podświetlenia skali. Te żaróweczki do wymiany jeszcze mi pozostały. Żaróweczka stereo, jak widać, świeci. Potencjometry już nie trzeszczą. Przełączniki również. Wymienione kondensatory mocy. Kondensatory w końcówkach mocy również przy wzmacniaczach. Jeden kondensatorek mały filtru zasilania. Pozostałe wyrywkowo przetestowałem, są w idealnym stanie, nie wymagają żadnego wymieniania. Jeszcze standardowa procedura, którą praktycznie zawsze wykonuję w tych starych urządzeniach, jest to wymiana przewodu, który oryginalnie nie był przewodem z uziemieniem, na przewód trzyżyłowy z uziemieniem. Prace nad odnowieniem Luxmana R1500 zakończone. To, co zostało wymienione, mamy tutaj kondensatory filtru zasilacza dużej mocy, pozostałe elementy, cały komplet żarówek, dwa gniazda na dużego jacka. Okazało się, że są ponadłamywane i po zdjęciu panela rozleciały się na kawałki. Wymienione elektrolity w końcówkach mocy, zestrojony tuner. I teraz kwestia pomiarów. Tak jak wcześniej mierzyłem, przy mocy 70 W, przy obciążeniu jednego kanału, producent podaje zniekształcenia harmoniczne przy 8 ohmach na poziomie 0,05%. Przy moich pomiarach mieściły się w granicach 0,03%. Jeśli chodzi o zniekształcenia tunera FM, według danych technicznych mają one wynosić 0,3% w mono i 0,4% w układbiorze stereo przy częstotliwości 400 Hz. Podałem z generatora 400 Hz przy włączonym stereo dekoderze, czy pilocie stereo, i zniekształcenia wynoszą praktycznie około 0,07%. Jest to jeden z nielicznych amplitunerów w porównaniu na przykład z Pionierem, czy jakiś Sansuya i tak dalej, gdzie parametry techniczne podane w dokumentacji serwisowej czy instrukcji obsługi są dużo gorsze niż wychodzą w rzeczywistości na pomiarach. O tym może świadczyć tylko klasa urządzenia. Jest to firma, która sobie po prostu nie pozwoli na to, żeby oszukiwać swoich nabywców. Dodatkowo został wymieniony jeszcze cały komplet żarówek, czyli wszystkie, które w tym urządzeniu były. Ustawiłem jeszcze 0 DC na bloku mocy BIAS. Sprzęt został całkowicie wyczyszczony i ogólnie jest przygotowany na wiele lat bezawaryjnej pracy. I tak jak już wcześniej pokazywałem, żadne przełączniki nie przerywają, żadne potencjometry, wszystko jest tak, jak sprzęt byłby praktycznie nowy z fabryki.